Witam Was serdecznie, ja Bajasz. Patrzę, która to godzina, ale zdążyłem na czas. Mam nadzieję, że i Wy zdążyliście na czas na kolejną bajkę. Kolejna bajka ma tytuł Szlakiem bajek. Pewnego dnia król o imieniu Bajka, król, który zbierał w swojej bibliotece mnóstwo bajek ze wszystkich stron świata. No, wiadomo, miał na imię Bajka. Poszedł do pałacowego ogrodu. Spojrzał i zdziwił się jakoś tak. Wszystkie te zwierzątka, które chodziły po dróżkach pałacowego ogrodu, raptem zniknęły. Zrobiło się tak pusto. Nie było ani owadów. Rozglądał się, zaglądał pod różne kwiaty, pod paprocie. Zaglądał, dziwił się. Co się stało ze wszystkimi zwierzątkami w tym ogrodzie? Brak owadów, zwierząt, chodziły pawie po dróżkach ogrodu pałacowego. Gdzie one są? Pewno ktoś, jakieś zwierzę nieznanego gatunku, wszystko zjadło. Wszystkie te zwierzątka, owady zjadł. Muszę wziąć strzelbę, iść do lasu i polować. Może upoluję tego stwora. Nie wiadomo, co to za stwór, ale pójdę go upolować. Jak powiedział, tak zrobił. 2 dni potem znalazł się w lesie i wszędzie zaglądał. Szukał tego stwora, który najprawdopodobniej wszystkie zwierzęta, owady z ogrodu królewskiego zjadł. I któregoś dnia, bo tak już chodził po tym lesie 3 dni, napotkał norkę. A w norce siedział lisek. Lisek, zapytał król, czy ty wiesz, kto ukradł wszystkie zwierzęta z mojego ogrodu królewskiego? No coś ty, królu, daj spokój. Kto ci tam miał ukraść zwierzęta i owady? W ogóle, co ci też przyszło do głowy? A w ogóle, czy to twoja własność? Przecież mogą chodzić gdzie chcą. Mogły opuścić twój ogród. To były moje zwierzęta i owady. Moje i ptactwo całe. Moje w moim ogrodzie. Lisek spojrzał dziwnie na króla o imieniu Bajka i rzekł: królu, powiem ci szczerze, to jest inaczej. Mówisz, że inaczej, a niby jak? Wiesz, opowiem ci taką historię. W innym królestwie żył król, który uwielbiał liczyć wszystkie żywe stworzenia, które żyły w jego królestwie. I co jakiś czas tych żywych stworzeń przybywało, a czasami ubywało, ale on prowadził bardzo dobrą statystykę i zawsze wiedział, ile ich jest. Gdy zdarzało się, że było mniej, to tym zwierzakom, których ubywało, i tym stworzeniom, których było coraz mniej, stawiał pomniki. Stawiał pomniki w dowód wdzięczności.
że zechciały być w jego królestwie, że zechciały współpracować, że było ich tyle, ile miało być i robił to z pełnią miłości. Po co mi to opowiadasz? Zapytał król. No, opowiadam ci, bo ten król był zupełnie inny. No słyszę, co mówisz, był inny, ale tak na dobrą sprawę ja jestem, jaki jestem. No to właśnie może się zmienisz. Mogłeś mnie przecież zapytać, co się stało ze zwierzętami. No dobrze, dobrze, zapytam. Co się stało ze zwierzętami i owadami w moim ogrodzie pałacowym? Czy ty to wiesz, kochany lisku? Oczywiście, że wiem. No to co się stało? Słuchaj, jakoś tak pewnego dnia zawiał wiatr, który przyniósł jakąś nieznaną chorobę do twojego ogrodu pałacowego i wszystkie owady i zwierzęta, lis, wilk, niedźwiedź i wszyscy ci, którzy mieszkają w lesie, wzięli do szpitala leśnego i one tam wszystkie są. Kurują ich lekarze leśni. Miejmy nadzieję, że za tydzień, 2, może 3 wrócą do twojego ogrodu, jeśli będą chciały. Bez tego, że one są twoją własnością. Ha, ha, ha. Coś mi tu mówisz, coś mi podpowiadasz, a niby co? Wiesz, ta historia o tym królu w innym królestwie, mam nadzieję, że ci coś podpowiedziała. No tak, wiem, muszę mieć szacunek do każdego, kto żyje w moim królestwie. No tak, wiem, muszę uszanować wolną wolę, wiem. No tak, wiem, trzeba dawać miłość. A jak ktoś odchodzi z tego królestwa, bo wiadomo, że ma prawo być czasami stworzeń mniej lub więcej, to trzeba mu postawić pomnik wdzięczności, że chciał ze mną być. Lisek spojrzał na króla i rzekł: ale ty to mówisz jednak bez takiego przekonania, tak jakby to było wymuszone tą moją historią. Chyba sam to taki do końca jesteś inny w tym zakresie, bo wziąłeś strzelbę, chciałeś strzelać do kogoś, kto niby miał prawo ci zabrać te wszystkie zwierzęta i owady. Jakie ty masz naprawdę serce? A co ci do tego, jak ja mam serce? Co ci do tego? Rzekł król o imieniu Bajka. No, co mi do tego? Bardzo bym chciał, żebyś miał czyste serce i żebyś wszystko, co powiedziałeś jako wniosek z tej bajki, zrozumiał sam, bez tego, że się złościsz, denerwujesz, że masz tak myśleć, jak ta bajka powiedziała. Jaka tam bajka? Przecież powiedziałeś mi historię z innego królestwa. No tak, to prawda. Ale, no dobra, ale ponieważ jesteś królem o imieniu Bajka, zastanów się. Dobrze, zastanowię się. Wrócę do pałacu i się zastanowię. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję, że mi pomogłeś zrozumieć, chociaż nie jestem jeszcze zadowolony z tego, że mi pomogłeś zrozumieć, bo jeszcze na dnie mojej duszy... Tak, wiem, słyszę, rzekł Lisek. No ale przyjmuję twoje podziękowanie.
Król o imieniu Bajka wrócił do pałacu. Chodził po ogrodzie, zastanawiał się nad tym wszystkim, co mu się zdarzyło w lesie. Czekał, aż być może wrócą z leśnego szpitala do niego zwierzęta, owady, ale jakoś ich nie było. Każdego dnia rano zasiadał do pisania bajek. Pisał bajki, które powstawały w świetle jego przemyśleń nad tym, co usłyszał w lesie od liska. Któregoś dnia usiadł na ławce w ogrodzie parkowym, w ogrodzie królewskim. Tak dziwnie się czasami nazywał ten ogród, bo ani park, ani ogród, może park królewski, ogród parkowy, ogród królewski. Siadał i zastanawiał się. Jak patrzę z tego punktu widzenia, to mogę napisać taką bajkę o tym samym, co się zdarzyło w lesie i o tej historii. I jak patrzę z tego punktu widzenia, to jeszcze inaczej. A jak z tego stanowiska na to samo patrzę, to widzę to jeszcze inaczej. Pewno do końca życia będę spisywał bajki. A kiedy to zrozumiem, co mam zrozumieć? Kto to wie? I pisał bajki. Ale którejś nocy przyśniło mu się, że trafił do tego samego lasu. Ale po drodze idąc, spotkał księżniczkę. Księżniczka zaklaskała w ręce i rzekła: królu, jak to dobrze, że idziesz rozwiązać zagadkę swojego życia. Na pewno się dowiesz, jaki masz być, żeby całe stworzenie żyjące w twoim królestwie było szczęśliwe. Zdziwił się. A 100 metrów dalej, w tym śnie, zobaczył Stańczyka. Ha, 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 zawołał Stańczyk. Królu, wykopałem tutaj dół. Wejdź proszę w ten dół i zobacz, jak z niego widzisz. Król posłusznie wszedł w dół i zobaczył, że mało z niego widać. Stańczyk raptem zniknął, więc wyszedł król z dołu i dalej idąc spotkał po drodze 40 osób. Każda z nich była jakimś bardzo ważnym w królestwie bajkowy świat awatarem. Awatarem, który był zbiorem schematów, postaw i zachowań, więc rozmawiając z tymi awatarami, mógł w czasie snu poznać wszystko to, jak się można zachować, jaką można przyjąć postawę, schemat. To był bardzo ważny sen. A gdy rano się obudził, rzekł miękkim głosem, patrząc w dal. Lis był bardzo mądry. Ten sen mi uświadomił właściwie wszystko. Faktycznie, najważniejszy jest szacunek i dawanie tego szacunku każdemu, dawanie wolnej woli, czyli zgodzenie się na to, by ta wolna wola była i uszanowanie jej, ale też wymiana miłości, bo wtedy życie toczy się wspaniale, doskonale, bez kłopotów, problemów i trosk. I o tym do końca życia jako król o imieniu Bajka będę spisywał dla potomnych
bajki. Dobrze, że to zrozumiałem. Bardzo dobrze. Dzięki temu mogę być królem o imieniu Bajka w miłości i z miłością do całego stworzenia. I jak się domyślacie, do końca swojego życia to czynił, a jego bajki dotarły do każdego w królestwie bajkowy świat. Każdy je czytał i miał w swoim domu biblioteczkę pełną świetnych, światłych bajek pochodzących od króla o imieniu Bajka. I zgodnie z nimi, z tymi bajkami żył. Tyle na dzisiaj. Dziękuję.